Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zmierzymy się z tematem architektury współczesnej w krajobrazie. Ponieważ przygotowanie do tego rysunku mamy już za sobą, od razu przejdźmy do pracy. Bardzo ważne jest stworzenie kilku szkiców kompozycyjnych i wybranie z nich tego, który najbardziej będzie Wam odpowiadał. Teraz tworzę 4 przykładowe kompozycje, z których potem wybiorę jedną. Pamiętajcie to, o czym już rozmawialiśmy, czyli o drodze oka obserwatora. Ważne jest, żeby najważniejsze punkty kompozycyjne znajdowały się w tych punktach silnie kompozycyjnych. Poglądowe kompozycje tworzę z prostych kształtów geometrycznych, które są tylko uproszczeniem tego, co później znajdzie się na rysunku. Ustalam główne kierunki kompozycji. Najważniejsze walory, czyli nasycenie szarości w moim rysunku. Rysuję bokiem ołówka i staram się operować najprostszymi plamami. Do tego typu zadania najlepiej sprawdza się ołówek progresywny. Pamiętajcie również o kierunku światła. Nie jest istotne, żebyśmy mieli odpowiedź na każdą plamę i każdą kreskę w naszym rysunku, ale bardzo ważne jest założenie głównych ram kompozycyjnych. Na przykład w jakiej skali jest obiekt do sylwetek ludzi. Na tym etapie możemy również podejmować pierwsze decyzje projektowe.
Pamiętajcie, by zastanawiać się, w jakiej proporcji znajduje się obiekt do otoczenia. Czy dominuje nad otoczeniem, czy jest w to otoczenie wpisany. W każdej kompozycji możecie również skupić się na innym aspekcie w Waszej pracy. Na przykład na budynku, na otoczeniu, na roślinności, na małych detalach takich jak ludzie, auta. Na projekcie, który chcecie pokazać. Dobrze, teraz przejdźmy do ostatecznego rysunku. Wybiorę jedną z tych kompozycji. Po wybraniu ostatecznej kompozycji przechodzę do rysowania. Zaczynam od horyzontu i najważniejszego punktu zbiegu. Tworzę siatkę, w której umieszczę mój obiekt. Zaczynam rysowanie mojego projektu od stworzenia prostych brył. Wyznaczam środek. Przy tego typu formie bardzo ważne jest, żeby dach zbiegał się ku górze. Rysuję główne założenia kompozycyjne. Oraz skalę człowieka. Jeżeli chcecie stworzyć trochę bardziej dynamiczną kompozycję, warto ludzi umieścić z głową ponad horyzontem. Pamiętajcie jednak, że będą się wtedy zbiegać z obydwu stron. Zakładam, z której strony będę miał więcej światła. Oraz pamiętajcie, że na razie jeszcze jesteśmy na etapie tworzenia podrysu.
Pamiętajcie, żeby zawsze rysować od ogółu do szczegółu, a nie odwrotnie. Posługiwanie się progresem daje Wam szybkie efekty oraz bardzo fajne tekstury, które mogą być zaczątkiem do dalszej pracy. Dobrze, podrys mamy za sobą. Teraz przejdę do dokładniejszego rysowania i nasycania naszego rysunku detalem. Pamiętajcie, żeby w swoim rysunku posługiwać się elementami dodatkowymi, które znajdują się w architekturze, by jeszcze bardziej podkreślać kompozycję oraz wartość Waszego obiektu. Takie elementy to na przykład tarasy, ścieżki, murki, wszystkie pomocnicze elementy, które możemy znaleźć wokół nas. Pamiętajcie, że pierwsze plany są najbardziej kontrastowe i najciemniejsze. Szkło jest najtrudniejszym z materiałów, dlatego poświęćcie mu troszeczkę więcej czasu.
Na koniec przyciemnię jeszcze pierwsze plany oraz trochę dopracuję tło. Możecie oczywiście jeszcze dokładniej rysować Wasze rysunki, ale ten zajmuje już wystarczająco dużo czasu i pokazuje naszą ideę w wystarczający, czytelny sposób. Elementy takie jak gałęzie również mogą służyć w Waszej kompozycji do nakierowania na Wasz obiekt. Pamiętajcie jednak, że drzewa to nie tylko chmury liści, ale także przejaśnienia pomiędzy nimi. Warto na koniec przetrzeć niektóre elementy gumką. Dobrze, tak prezentuje się ostateczna wersja naszego rysunku. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, to już wszystko. Zachęcam Cię do śledzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie oraz do subskrypcji tego kanału. Miej na uwadze, że każdy kurs internetowy może okazać się niewystarczający, ponieważ nie będziesz miał osoby, która skoryguje Twoje błędy. Dlatego zapraszam Cię do naszej szkoły rysunku Sealart. Pamiętaj, że ten dobrze rysuje, kto wie, co rysuje.